W porcie Bodo dołączyły do nas władze Uniwersytetu Gdańskiego, już nie tylko ja, ale także rektor Arnold Chłączyński i pani kanclerz Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. Droga z Bergen do Bodo nie była dla statku łatwa, dlatego że to już zbliżamy się do wrót Arktyki w towarzystwie cudownego przyjaciela, oceanografa, statku Oceania Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Przepłynęliśmy do Bergen, gdzie spotkaliśmy się z oceanografem. Nasza trasa w porównaniu do oceanografa różniła się tym, że my płynęliśmy daleko od brzegu, otwartym morzem, więc wszelkie wiatry i fale nas biły mocniej niż oceanografa. Oceanograf krył się lekko w fiordach, my byliśmy cały czas na otwartym morzu, gdzie nie ma gdzie się schować i trzeba żyć na takiej fali, jaka akurat jest. Rzadko się zdarza, że jeden statek płynie wybrzeżem, drugi płynie otwartym morzem i mają zbadać dokładnie to samo. I na oceanografie, i na oceanii prowadziliśmy dokładnie te same pomiary, które później będziemy porównywać w celu odnalezienia śladów wody bałtyckiej, która powinna się przemieszczać wzdłuż wybrzeża Norwegii, aż nawet do Morza Barenca. Spotkaliśmy tutaj przyjaciół z naszego partnerskiego uniwersytetu, jednego z najmłodszych partnerów sojuszu CEU, a mianowicie Nord University. We are so happy we are part of the CEU Alliance. It means a lot towards developing. We are together as a good family and we are really working to develop the new education for Europe. I think for the future, to binding the universities together, more research cooperation will be very important. We do need to know a lot more about what's going on in our oceans because they are changing and we need to make it sustainable the way we are using the oceans. So I'm very happy that we do some research to understand what's going on. CEU Alliance is something great for Nord University. We are a small university, but I think at this event of bringing in both Oceania and Oceanograph to Bodo is something really great for us. And also I think it's building the cooperation within the CEU towards a better relationship with the University of Gdansk and the Polish researchers. Science is always a collaboration, and nowadays it's indeed impossible to do marine basic science without such projects and international collaboration. These kind of collaborations are vital for marine research, also for Norway here. So we have a coastline of almost 100,000 kilometers, but we know very little about the ecology of these, especially of the coastal environments along the Norwegian coast. And these projects, where we collaborate with others, are an ideal platform to join our forces and to close knowledge gaps we have here along the Norwegian coast. I thought today was incredibly exciting, and I'm super happy that we are able to bring such a huge and different project all the way up to northern Norway, especially considering that we are usually a bit more disconnected from the Central European countries. I can say that I also think it's really great to have these physical projects that move across borders because people are able to meet each other, and it's really an eye-opener for also locals who don't know much about the Alliance and the work we do. I think the tour of the ship today has been really informative. It's great promotional work to be able to inform others of what we're doing. Often you get stuck sitting down look at the papers, but it's good to see the practical aspect of it as well and see the researchers doing the work that we're all struggling to get through. Coś, czego się nie spodziewaliśmy podczas tego rejsu, to ogromne zainteresowanie nie tylko twórczością pisarską Zygmunta Miłoszewskiego, ale przede wszystkim prowadzonymi przez niego warsztatami z kreatywnego pisania, w których uczestniczyli nie tylko młodzi adepci sztuki pisarskiej, ale także naukowcy. I thought the workshop was very interesting. It was really cool to see how story structure develops and exists in so many popular stories and how it can be potentially applied to different
aspects that aren't just creative stories, but are maybe focused just on storytelling between people, and to do a little bit of understanding of how that might apply to science as well. Because we do tell stories and we do explain things, but we're not trained in storytelling in the way a lot of people are in more creative professions. W tym roku Bodo dzierży tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Co mogliśmy zaoferować ciekawego mieszkańcom regionowi? Oczywiście sztukę i wystawę Kobiecy obraz morza, którą przywieźliśmy tutaj na 2 statkach razem z kuratorką tej wystawy. Nasze naukowczynie z Polski przedstawiają swoje niszowe tematy, artystki, odzwierciedlają w sposób bardziej przystępny dla każdego odbiorcy artystyczne dzieło, właśnie na konkretny, zadany temat. Dzięki temu powstają tak naprawdę 2 prace. Jeden temat naukowy, a z drugiej strony mamy jego odzwierciedlenie artystyczne. Dosyć dużym doświadczeniem jest ta wystawa tutaj, w Bodo, gdzie zebraliśmy bardzo duże grono odbiorców. Nord University tutaj z Bodo jest bardzo zainteresowany współpracą z nami. Wystawa zostaje tutaj w Norwegii, właśnie w Bodo na uniwersytecie, i mam nadzieję, że zbierze kolejne rzesze swoich odbiorców. Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie, także dlatego, że miejscem, gdzie się odbywała, były oba statki. Wewnątrz naszych statków, wśród korytarzy, mesy, laboratoriów badawczych wisiały postery, które opowiadały zarówno o tych kobietach naukowczyniach, jak i o kobietach sztuki. It has been great that you could join here to Bodo. I'm really impressed about you have this cooperation between researchers and artists. So much good research is done, so it's very important to communicate about the results in different ways. And this, of course, is one great example of that you actually have an artist who has been inspired by your researchers, and then, in one picture or in one painting or something, expresses how she or he understands the researchers.